2012 roku podczas Australian Motor Show zaprezentowano koncept LFLC. Prawdopodobnie nieprzypadkowo fotografie stanowiące element komunikatu prasowego przedstawiały go na tle opery w Sydney. Dla tych, którzy siedzą w świecie stylingu, takie zestawienie samochodu i architektury ściśle związane jest z modelem XJ220 Jaguara. Auta, które początkowo było niechciane przez koncern. Auta, o którego powstanie nie zabiegał nikt, poza dwoma projektantami. W przypadku Lexusa sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Pierwszą rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę, to wnętrze tego samochodu. Bez wątpienia projektanci, którzy spędzili liczne godziny w wielu różnych samochodach sportowych, sprawili się doskonale. Zadbali o to, aby wszystkie uwarunkowania, jakie musi spełnić wnętrze samochodu sportowego, zostały zawarte w tym samochodzie, w tym modelu, a jednocześnie nie utracili na komforcie i elegancji, jaka jest typowa dla marki. Ważniejszym elementem tego samochodu jest moment zaskoczenia u wszystkich uczestników ruchu. Widzą stateczną łyżwę logo, a po chwili, kiedy zostawiamy ich za sobą w kłębach dymu, ognia i ryku silnika, nie mogą się otrząsnąć z tego, co właśnie się wydarzyło. Zespół Kevina Harta w studiu w Kalifornii opracował koncept, którego głównym celem było stworzenie samochodu sportowego stanowiącego wyznacznik dla nadchodzącej linii modelowej marki. Środkami, jakie podjęli do osiągnięcia tego celu, miało być awangardowe piękno oraz zaawansowana technologia. Bryła samochodu bazuje na prostych, płynnych formach, wzmocnionych o dynamiczne, wyraziste krzywizny oraz na skomplikowanych, aczkolwiek doskonale komponujących się z bryłą detalach. Jakość ich wykończenia jest laboratoryjnie doskonała. Wyszukane materiały, niecodziennie wykorzystane powierzchnie, połączone z niezwykłym odczuciem niezmiernie precyzyjnych instrumentów skomplikowanej aparatury lotniczej. Uwielbiam te modele Lexusa, które zaprzeczają w powszechnym rozumieniu ogólnemu wizerunkowi marki. Bo dla mnie Lexus to modele RCF, LFA i teraz LC500. Zewnętrzna forma, jaką prezentuje LC500, jest bez wątpienia rzucająca się w oczy, wręcz agresywna. Lecz po chwili zauważamy, jak wysmakowana jest w swojej geometrii i elegancka. Przepełniony jest wręcz przez nieskończone, uzupełniające się linie wzmacniające wymiary i krzywizny pojazdu. W ujęciu bocznym posiada charakterystycznie nisko zawieszoną, doskonale wyważoną sylwetkę. Charyzmatyczny wrzecionowaty grill przypomina misternie wykonany napierśnik z elfickiej stali. Duży, bo taki teraz jest Lexus. Groźny, drapieżny, ale stateczny i dostojny w swojej geometrycznie niebywałej aparycji. Jednocześnie nie jest przerażający, no może dla architekta wyglądającego jak Robert Downey Jr., ale dla reszty z Was pewnie będzie porywający i ekscytujący. LC500 jest tak wspaniały, że aż trwoga mnie ogarnia, jak bardzo mi się podoba. Nie mogę się doczekać kolejnej przejażdżki i na pewno znacie to uczucie. Główna dolna linia biegnąca wzdłuż progu od przedniego łuku nadkola kończy się potężną, spragnioną powietrza paszczą. To jedno i nie ostatnie awiacyjne nawiązanie. Zdaje się odnosić wrażenie, że projektanci jako jedno z postanowień przyjęli chęć zrealizowania dziecięcego pragnienia. Połączenia bycia kierowcą wyścigowym i pilotem myśliwca bojowego jednocześnie. Forma wspomnianej linii i wlotu równolegle podążają za rysunkiem otworów okien. Stopniowo przyspieszają i dodają dynamiki bryle. Całe poszycie zdaje się być kształtowane siłami natury, podmuchami wiatru. Chromowany grot biegnący wzdłuż górnej części łączącej przeszklenia i dach jedynie wzmacnia to odczucie. Tylnia część bardzo bogata w przestrzenne formy, wypukłe i wklęsłe, idealnie współgrają z formą oświetlenia, domkniętego chromowanymi akcentami, kierując wzrok ku przepięknym rurom wydechowym.
Tylnie światła zdają się zanurzać spojrzenie w nieskończoności, otchłani rubinowej czerwieni. Efekt uzyskany dzięki zastosowaniu takich maleńkich lusterek, moim zdaniem wprost przeniesiony, jaki powstaje w silnikach odrzutowców bojowych. Odrobinę znużone spojrzenie przednich reflektorów jest niezmiernie atrakcyjne. W potrójnych LEDowych soczewkach doszukuje się twarzy mistycznych stworzeń z japońskich legend. Tym samym okazuje się, że światła nie muszą być jednorodnym klocem, a poprzez grafikę elementów mogą stać się ażurowe, lekkie w formie i interesujące geometrycznie. Że można kreować ich powierzchnię i bryłę stosując różne materiały i wykorzystując geometrię pojazdu, ich forma, a w szczególności elementy chromowane sprawiły, że definiujemy twarz i tył samochodu w zupełnie nowy sposób. Podobno są też najsmuklejszymi reflektorami na rynku, gdyby to był argument do dyskusji. Przeniesienie pierwotnych proporcji auta koncepcyjnego było największym wyzwaniem. Całe szczęście udało się to zachować, nisko usytuowaną część Glasshouse, nie tracąc komfortu we wnętrzu. Zachowano również okazałe 21-calowe obręcze i zdołano upchnąć wszystkie niezbędne komponenty zawieszenia, bez konieczności zwiększenia wysokości maski. Pomijając to, czy LC500 z zewnątrz się Wam podoba, czy nie, to wnętrze jest jednym z najlepszych, z jakimi możecie mieć styczność. Przypomina mi RCF, ale lepiej, mocniej i pełniej. Jest modelem najbardziej zbliżonym do odczuć, jakie daje Wam LFA. Jeden z szefów marketingu powiedział kiedyś: to dobrze, jeśli niektórym nie podoba się nowe DNA Lexusa. Dobre wzornictwo powinno zachęcać do dyskusji, a w końcowym rezultacie najlepiej, jak ktoś kocha lub nienawidzi, niż po prostu mówi: jakoś ujdzie. Po latach wygaszenia estetycznego przez markę wreszcie dostaje stylistykę, jakiej oczekuję. Zwizualizowania przybysza z dalekich krain, różniącego się od tego, co oferuje rynek europejski. Wybaczcie, nie mogę się powstrzymać. Ufam, że podobał Wam się ten film i jeśli tak, to dajcie kciuk w górę, subskrybujcie i polecajcie znajomym. Zapraszam również do śledzenia Instagrama, a wszystkie informacje dotyczące moich kanałów znajdziecie w opisie. Na razie.